Ten, kto szanuje prawo i lubi kiełbasę, nie powinien oglądać ich produkcji. No niestety z racji wykonywanego obecnie zawodu mi się nie udało uniknąć tego pierwszego. I to, co wczoraj zobaczyłem na sali plenarnej w Strasburgu, przeszło moje niestety najgorsze oczekiwania. Myślę, że ci, którzy chcą pozostać euroentuzjastami jeszcze po tej wypowiedzi, powinni w tym momencie przerwać oglądanie. Musicie wiedzieć, że są dwa sposoby głosowania w Parlamencie Europejskim. Jeden to poprzez naciśnięcie przycisku, to głosowanie imienne. I teraz głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Drugi poprzez podniesienie ręki. No nie jest to żaden specjalny wynalazek tutaj, natomiast dziwne dla mnie jest to, że przy głosowaniu przez podniesienie ręki nie liczy się głosów. Przewodniczący stwierdza większość optycznie. Agencja AEA. Decyzja, kto za, przeciw, została przyjęta. Zazwyczaj sugeruje się tym, jak podnoszą ręce przywódcy największych partii, co powoduje, że czasami w ogóle nie patrzy na resztę sali. Decyzja, kto za, przeciw, kto się wstrzymał, przyjęta. I prowadził głosowanie w tempie uniemożliwiającym przetłumaczenie przez tłumaczy tego, za czym głosujemy i czy podnosimy rękę za, przeciw, czy się wstrzymujemy w danym momencie. Zwróciłem na to uwagę przewodniczącemu, który prowadził po niemiecku. Ja niemieckiego nie znam, więc słucham tego w słuchawkach. Nie da się nadążyć za tym, co pan mówi. Tłumacze nie nadążają, zanim pan mówi za, tłumacz mówi jeszcze przeciw, czy odwrotnie. Ja nie rozumiem niemieckiego, więc ja słucham tego z tłumaczenia. I w wielu przypadkach głosowanie przebiegało szybciej niż tłumaczenie. Tłumacz mówił, że przystępujemy do głosowania, kiedy głosowanie się zakończyło. Tłumacz mówił, że głosujemy za, kiedy już głosujemy przeciw. Ponieważ nie dało się połapać w tym chaosie, poprosiłem o zwolnienie tempa. No i wyobraźcie sobie, że ta hołota tutaj wybuczała mnie po prostu. Nie da się nadążyć za tym. To nie może być tak, że o wyniku głosowania decyduje przypadek. Im to nikomu poza mną, nie nikomu, bo kilka osób później do mnie przyszło, jeszcze dzisiaj nawet, i gratulowało tego, że oni też z tym walczyli i też uważają to za głupie, no ale większości to nie przeszkadza. Oni w ogóle nie zwróćcie uwagi, że w momentach, kiedy widać salę plenarną, ci ludzie w większości w ogóle nie podnoszą rąk. Rezolucja, kto za, przeciw, kto się wstrzymał, przyjęto. Tylko osoby siedzące z przodu, ci przywódcy partii, a znaczna część też nie nadążała. Mimo to nie przeszkadzało im to, że nie nadążają, bo oni się śpieszyli po prostu na obiad. To nie są zajęcia gimnastyczne i gra na refleks, tylko to uchwalamy tutaj poważne ustawy. To nie, ja rozumiem, że się panu śpieszy na obiad. Najśmieszniejsze jest to, że przewodniczący przez kilka minut nie zauważył, że próbuje zwrócić na siebie uwagę i zaprotestować przeciwko temu. Przez kilka minut tu stałem, w ogóle macham do pana, pan mnie nie widzi, to pan chyba patrzy tylko na jedną stronę sali cały czas. To po czym pan stwierdza wyniki tego głosowania? W ogóle nie patrzył w tą część sali, na której ja stoję, więc pytanie, na cholerę my w ogóle głosujemy, na cholerę ja tam się gimnastykuję z tą ręką, jak on w ogóle nie patrzy na to, nie zauważył mnie, że macham do niego rękami, no to tym bardziej nie zauważy, czy na siedząco podnoszę rękę, czy opuszczam. Przechodzimy do sprawozdania posła Stas. Agencja Praw Podstawowych. Decyzja, kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, przyjęto. Zwróćcie uwagę, że jak widać całą salę posiedzeń, to w wielu przypadkach głosowanie przebiegało zupełnie chaotycznie i musiało prowadzić do przypadkowych rozwiązań. Odrzucono. Poprawka numer 10. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka 11. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 12. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 13. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 14. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Wiele tych poprawek, które były ponownie sprawdzane, bo czasami ktoś zgłasza z sali, żeby sprawdzić to głosowanie ręczne w sposób elektroniczny, dawało odwrotny wynik do tego, co się przewodniczącemu wydawało. Poprawka numer 8. Kto za? Kto za? Poprawka 8. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Sprawdzamy elektronicznie. Otwieram głosowanie. W wielu innych przypadkach widziałem, że niektórzy posłowie na przykład trzymali rękę zbyt długo, zbyt krótko, opuszczali ją, ponownie podnosili, też się mylili z powodu tego narzuconego tempa. Poprawka numer 15. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 16. Kto za?
Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 17. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 18. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 1. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Odrzucono. Poprawka numer 2. W związku z czym jestem pewien, że część poprawek tutaj przechodzi zupełnym przypadkiem. I nikomu, no ale większości parlamentarzystów zupełnie to nie przeszkadza. Dla nich ważniejsze jest zdążyć na obiad, niż zagłosować z sensem. I rezolucja, głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Zamykam głosowanie. Przyjęto. Bardzo dziękuję. I byłoby niezwykle miło, gdyby Państwo utrzymali to tempo. Inaczej mówiąc, proszę teraz bardzo szybko opuścić salę na czas wyjaśnień do głosowań, jeśli nie chcą Państwo wziąć w nich udziału, a ja pozwolę sobie nawet imiennie do kolegów i koleżanek się zwracać, jeśli nie zastosują się do tego zalecenia, aby szybko opuścić salę.